Cześć, nazywam się Marek Kostrzyński, jestem współwłaścicielem w firmach Cube Audio, Qualio Audio oraz konstruktorem w tych firmach. Ponadto jestem konstruktorem w polskiej firmie Pylon Audio od 15 lat. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać nasze nowe zestawy głośnikowe, tutaj stojące za mną te białe piękności, Cube Audio Monet, i porozmawiać o tym, o różnicach między F10 Neo, znanych tam chociażby z Nenufara, który stoi obok, i właśnie głośnikami nowej generacji Cube. Dodatkowo tam na koniec filmu będziecie mieli okazję posłuchać różnicy dwóch utworów na tych zestawach, jedne obok drugich, i będą przełączane przy pomocy przełącznika w czasie rzeczywistym. Także jeżeli Was interesuje takie nagranie, to będzie na koniec filmu. Moje zdanie na temat takich nagrań jest takie, że są to rzeczy, bym powiedział, dość umowne i oczywiście w ramach beletrystyki warte rzucenia uchem. Niemniej pamiętajcie, że jeżeli wybieracie coś na poważnie dla siebie do chałupy, to fajnie jest mieć możliwość wstawienia tego, posłuchania, czy akurat w danej akustyce, czy Wam odpowiada, czy pod urządzenia, którymi dysponujecie, to jest właśnie to, czego chcecie. No, banał, ale uprzedzam, mamy tutaj pomieszczenie po prostu takie jak większość ludzi, którzy gdzieś tam w mediach nagrywają tego typu produkcje, i nic więcej tutaj nie mogę niestety zaproponować. Jest to nasze pomieszczenie testowe firmowe. Ok, to może zaczniemy od Cube'a. I firmę Cube założyłem, wiecie co, ponad 25 lat temu, tak jak sobie teraz liczę. Na początku budowałem zestawy głośnikowe na zamówienie pod jakieś tam architektury wnętrz, określone wykończenia wnętrz i tak dalej. I druga taka, powiedzmy, drugie takie pomysły, jakie były wtedy realizowane, to było coś takiego, że były zestawy głośnikowe wybudowane pod pomieszczenia, które ktoś sobie budował super nowoczesne pomieszczenia, takie, gdzie nie miał ochoty ich w żaden sposób aranżować akustycznie. One akustycznie były najczęściej, powiedzmy sobie, średnie. I chodziło o to, żeby zestawami głośnikowymi skompensować ten kłopot, bo tam były czasami wstawiane naprawdę systemy za setki tysięcy złotych i to było naprawdę nic ciekawego. Stwarzało wiele problemów, ludzie byli ogólnie niezadowoleni. Także to była taka druga rzecz, którą robiłem dawno temu. Mam nadzieję, że wszystkie systemy, które tam gdzieś mi się udało poustawiać, to grają z powodzeniem do dzisiaj. Pozdrawiam. I w kolejnym etapie, jak gdyby z jedną z polskich firm, zaprojektowałem głośniki szerokopasmowe. To były głośniki takie F155, F180, dość popularne w Europie, w Polsce. Ludzie budowali sobie zestawy DIY na nich i myślę, że do dzisiaj jeszcze kilka takich zestawów gra i cieszy kogoś. Także też fajna sprawa. Od 10 lat temu jakieś, firma zmieniła formę jak gdyby działalności na spółkę i w ramach spółki realizujemy projekty głośników szerokopasmowych, budowanych w całości genetycznie u nas, przy użyciu naszych środków, na naszych deskach kreślarskich, na naszych komputerach, powiedzmy, może tak. No i pierwszym takim głośnikiem był FC8, premiera tam pewnie z 8 lat temu albo 9. Kolejnym był F10 Neo, czyli poprzednik tutaj F10 Neo V2, i to był taki hicior fajny. Do dzisiaj zresztą F10 Neo cieszy się zainteresowaniem, także mogę polecić czystym sumieniem ten głośnik, pomimo tego, że nowsza generacja głośników jest taka bardzo interesująca, bardzo. Ale o tym za chwilę. I czym się różnią te głośniki, jak gdyby, te nasze? Bo tam wyprodukowaliśmy kilka głośników, jak gdyby w oparciu o jeden koncept, o taką, spójność jak gdyby dźwiękową i taką intelektualną w tych głośnikach. Natomiast tutaj, jak gdyby dojechaliśmy do momentu, w którym jak gdyby dalszy rozwój mijał się z celem, bo można było zrobić coś trochę lepszego, ale to tak naprawdę nie było nic takiego, co by mogło zaskoczyć. Dla nas nie byłoby to w żaden sposób satysfakcjonujące i ludzie praktycznie, słuchając o tym, że cały czas tam coś rzeźbimy, to rzeczywiście mógłby ktoś myśleć, że dzieje się tam jakaś niesamowitość, a tymczasem tam po prostu było jak gdyby projektowanie, dopracowywanie modeli, które na bazie wszystkich pomysłów, które nam się świetnie sprawdziły we wcześniejszych modelach.
No i jakiś tam rok, półtora roku temu pomyślałem, że można by zrobić jakiś głośnik, który będzie rzeczywiście trochę taki inny i zobaczymy, jak on się będzie miał przy tym, co wypracowaliśmy przez lata. Powstał po ponad roku F10 Monet. Głośnik, który z zewnątrz, zaczynając od układu magnetycznego, posiada podobny bardzo bliźniaczy praktycznie obwód magnetyczny do F10 Neo, natomiast wewnątrz jest zupełnie inna architektura tego obwodu magnetycznego, zupełnie inaczej są skonstruowane nabiegunniki, dodatkowo są dołożone pierścienie Faradaya. Idąc wyżej mamy membranę, która w przypadku F10 Monet jest dużo lżejsza, bez dodatkowych wizerów, no i dźwiękowo, no i bo to nas interesuje, no, cóż tam kurczę konstruktor opowiada jakieś głupoty, kto tego słucha. Dźwiękowo mamy tutaj taką sytuację, że F10 Monet, w ogóle Monet jako zestaw głośnikowy, stojąc przy Nenufarze, ma dużo lepszy pomysł na jak gdyby wypełnienie pomieszczenia dźwiękiem. Jest dużo szerszy sweet spot niż w Nenufarze i też jest większa, dzięki temu, że membrana jest lżejsza, fajniej są oddawane mikroimpulsy, jest trochę lepsza skuteczność jeszcze i nie brakuje przy tym, przez to, że obudowa z kolei jest szersza, jak widzicie, no jest szersza, jest klasyczna, ale szersza, ma fajne wsparcie w zakresie niskiego środka, także jak gdyby wsparcie męskich wokali, instrumentów grających w tym zakresie, których jest bardzo co niemiara, jest naprawdę fajne i to po prostu owocuje tym, że generalnie środek pasma jest jeszcze mocniejszy, jest coś takiego naprawdę, nie wiem czy tutaj będzie słychać to w trakcie grania na mikrofonie, ale jeżeli będziecie gdzieś mieli okazję posłuchać takiego zestawienia na żywo, to będziecie wiedzieli, o czym mówię. No i okej, no cóż, no to się nagadałem. Fajnie, dziękuję na dzisiaj, dziękuję za uwagę. Odpalimy teraz dwa kawałki. Będę przełączał, tak jak mówiłem, w czasie rzeczywistym między kolumnami. I tutaj jest taki temat, że w moim pierwszym filmie na kanale Qualio ja po prostu pokazywałem paluchem, że gra ta kolumna. No i miałem komentarz tam taki, no powiedzmy nawet przyjazny. No, żeby jednak czegoś takiego unikać i nie robić. Pomyślałem, że za jakiś czas będę miał na przykład jakąś strzałkę, którą gdzieś będę wskazywał te kolumny, będę kładł tam jakąś kartkę, czy coś tam, jakąś tabliczkę, że po prostu gra ten system, to się czasami praktykuje gdzieś tam przy okazji wystaw. A dzisiaj cóż, dzisiaj taki pomysł jest, poczekajcie chwilę, zaraz Wam pokażę jaki. O, tu jest, chodź, reniferku. Dziś po prostu tak, mamy reniferka z Kanady od pana Jerzego, taki świąteczny akcent. Trochę mi wstyd, że coś takiego wymyśliłem, no ale no wymyśliłem, co mam zrobić, więc będę tego reniferka po prostu kładł na kolumnę. Napiszcie na dole w komentarzach, czy reniferek jest w porządku, przynajmniej w tym okresie, a ja postaram się, kurczę, wymyślić coś mądrego z tabliczką, może z kubkiem, nie, kubka do kawy nie będę kładł na kolumnę. Reniferek jest dużo lepszy i ta tabliczka na dole pod kolumną ewentualnie też obleci. Także bardzo dziękuję jeszcze raz za uwagę i przyjemności posłuchajmy. Witam Was w drugiej części filmu, w której będą odtworzone dwa nagrania, przełączane przełącznikiem A/B między zestawami Cube Audio Monet i Cube Audio Nenufar. Mikrofony rejestrujące ustawiłem w taki sposób, żeby w osi przecinały krawędzie w środku pomiędzy dwoma zestawami, a na wysokość mikrofon jest ustawiony pomiędzy wysokościami dwóch przetworników, bo jak widzicie one są na nieco różnych wysokościach. Tutaj pewnie perspektywa kamery w aparacie, który to rejestruje, może nie być jednoznaczna, no cóż, musicie mi uwierzyć na słowo, że starałem się jak mogłem, także razem ze swoim asystentem tutaj postaramy się zrobić jakąś tam fajną robotę. No i cóż, lecimy.
Thanks to you, I've got a reason to get out of bed, make a move or two. And thanks to you, there's a net below, 'cause otherwise, well, I don't know. And thanks to you, there are promises of laughs and loves and labyrinths, and reason to suspect that I'm meant for this. A smile, a song, a tender kiss. Thanks to you. Thanks to you, there's a thing I think I know, I really mean, or variations on that theme. Thanks to you, I have time to turn, time to cool and time to burn. And thanks to you, there's something certainly too good to miss. In other words, a way through this. And just when one might feel so perfectly alone, there's someone else's stuff to trip on besides one's own. No i cóż, na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Jakiekolwiek uwagi odnośnie prowadzenia prezentacji, czego byście chcieli posłuchać, co Was interesuje, o czym nie powiedziałem, z czym się nie zgadzacie, co Wam się nie podoba zwłaszcza, bardzo proszę w komentarzach na dole, z przyjemnością poczytam, no z przyjemnością to zobaczymy, ale myślę, że sobie poradzę. No i cóż, i do zobaczenia, do następnego filmu. Będę się starał, żebyście mieli jakiś nowy materiał co 2 tygodnie w różnych aranżacjach. Postaram się, żeby nie były wszystkie tutaj, będziemy gdzieś jeździć, sklepy, klienci i w takich okolicznościach, w takim anturażu zmiennym, plus może jakieś tam fajne rozmowy z ciekawymi ludźmi. Do zobaczenia, cześć.